Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy biszkopt do ciasta co nieco. Potrzebować będziemy 4 duże jajka, pół szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, 3 łyżki cukru, 2 łyżki mleka i pół łyżeczki proszku do pieczenia. Białka ze szczyptą soli i cukrem ubiję na sztywno. Białka już mam ubite, dodaję po jednym żółtku, cały czas ubijając. Dolewam mleko, dodaję proszek i porcjami mąkę. Ciasto musi mieć jednolitą konsystencję, to znaczy, że już są składniki połączone. Tak. Ciasto już mamy połączone. Jeszcze zbiorę sobie brzegi i wyłożymy do formę 17 na 27 cm. Mam wyłożoną papierem do pieczenia. I biszkopt będziemy piekli około 20 minut w 170 stopniach. Ja zawsze powtarzam, do suchego patyczka. Każdy ma inny piekarnik, więc musimy dostosować pieczenie do własnego piekarnika. Wyrównujemy całą powierzchnię i biszkopt wędruje do piekarnika. A później zrobimy śmietanę i pozostałe części ciasta. Biszkopt mam pięknie wypieczony i ponadto będziemy potrzebować pół litra śmietanki 30%, 3 łyżki cukru pudru, 3 łyżeczki żelatyny, 4 krążki ananasu i ananas pokroję na takie kawałeczki. Tak to będzie wyglądało. Na 4 kroję ananas. Mam 4 krążki. I tutaj mam galaretkę. 2 galaretki rozpuściłam w 3 szklankach wrzącej wody, pomieszałam i pozostawiłam do całkowitego ostudzenia i musi być galaretka tężejąca. Później polejemy ciasto i tutaj mam 2 łyżeczki żelatyny. Żelatynę zaleję paroma łyżkami wrzącej wody, pomieszam do całkowitego rozpuszczenia. Śmietanę z cukrem ubiję i połączę z żelatyną. Śmietanę już mam ubitą. Tutaj mam żelatynę. Tak jak wspominałam, zalewam paroma łyżkami wrzącej wody i należy pomieszać do całkowitego ostudzenia. Żelatyna musi być płynna, ale zimna i później dolejemy do śmietany. Mieszamy do całkowitego ostudzenia. Do ubitej śmietany z cukrem dolewam letnią, płynną żelatynę. Cienkim strumieniem cały czas
ubijająca. I mieszamy. Tak. Śmietanę już mamy gotową i wyłożymy na biszko. Wyrównujemy i ułożymy kawałeczki ananasu. I zalejemy tężejącą galaretką. No, tak mogą. Układamy. I będziemy mieli ciasto co nieco. Galaretka musi być tężejąca. Tak, mamy przygotowane. Sprawdzimy, czy jest tężejąca. Możemy delikatnie dolać. Zawsze pamiętamy, że galaretka musi być tężejąca, aby nam nie spłynęła bokami. Tutaj mam, żeby boki były zawsze zabezpieczone, ponieważ galaretka może nam popłynąć. I tak przygotowane ciasto powędruje do lodówki. Ciasto co nieco wędruje do lodówki. I tak oto ciasto co nieco mamy gotowe. Moje było 2 godziny w lodówce, ale najlepiej gdyby było całą noc. I część galaretki wylałam, pokryłam ananas, a pozostałą częścią posypałam ciasto. Ukroimy kawałeczek. I tak wygląda ciasto co nieco w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto co nieco